I to bez fuza. To bez fuza, a brzmi jak Jack White. No prawie. A co to jest? To jest chyba Jazz Chorus. Tak słyszałem, ktoś mi tak powiedział, tak mi kazali powiedzieć. Ale to jest akurat święta prawda. Witamy na kanale Custom Guitar Tones. Witamy jak zwykle w Custom 34 Studio i ta sama od miesięcy ekipa Piotr, Mikołaj i za kamerami Jaro. Dzień dobry wszystkim. A co dzisiaj? Fundamentalne. A co dzisiaj? Dzisiaj pokażemy Wam captury wzmacniacza Roland Jazz Chorus. Jazz Chorus 120, czyli 2x60 stereo. Konstrukcja z początku lat 70., całkowicie tranzystorowa. O wzmacniaczu już opowiadałem, więc teraz szkoda na to czasu. W związku z zapytaniami, jak brzmią te nasze captury wzmacniacza Roland i na ile one przypominają prawdziwy wzmacniacz, ten odcinek Wam na te pytanie odpowie. I co będziemy dzisiaj robić? Na pewno przejedziemy sobie po najważniejszych brzmieniach z tej paczki i zaprezentujemy Wam, jak brzmią. Tata będzie grał, ja będę przełączał. Też nie będziemy za bardzo, właśnie tak jak tata powiedział, zagłębiać się w opowieści, bo to już wcześniej było. Natomiast pokażemy, jak to brzmi u nas na dobrze wysterowanym Tonexie. Jak wysterować sobie Tonexa, wszystkie inputy i outputy znajdziecie w innym naszym filmie, na który serdecznie zapraszamy do obejrzenia. I zaprezentujemy, jak to właśnie brzmi u nas. I trochę opowiemy o tak naprawdę filozofii tych brzmień. Teraz zaczęliśmy od takiej bardzo dziwnej barwy. Ktoś chyba dla jaj umieścił ten przesterowany kanał, znaczy gałkę distortion w tym wzmacniaczu na kanale drugim, ponieważ to brzmi jak tylko jak fuz, nie da się inaczej tego określić. No I to tak, taki tak. mocno zbramkowany, wszystko się pcha, zapycha. No nie jest to na pewno... Wszystko pierdzi. Pierdzi i wszystko się zapycha. Dźwięk przychodzi za chwilę, stąd jest taka jakaś trochę dyskomfort w graniu, ale co jest ważne, to nie jest zepsuty capture, tylko Roland Jazz Chorus, który został wymyślony jako wzmacniacz do barw czystych, tranzystorowy, tak dokładnie gra. I ta funkcja distortion, niewiele osób używało w ogóle tej funkcji, ona nie była, ten wzmacniacz nie powstał jakby w tym celu, jest to dodatek. No, tak to brzmi, my chcieliśmy to Wam pokazać i chcieliśmy zrobić taką opcję, bo pewnie będą tacy, którzy będą tego brzmienia używać. Dlatego też takie brzmienia są tylko dwa, bo to jest na tyle kapryśny sound, że tu nie było co kręcić. Tak. To zresztą nie jest max tego brzmienia, bo ty chyba nie dałeś tam gainu na maksa. No nie dało się, bo tam już w ogóle prawie nie wychodziło nic, nie? Teraz jest ten drugi, tak? Teraz będzie ten drugi. Ale już do takiego... To już nie jest źle. Ale spotkajmy się teraz w dziedzinie, gdzie ten wzmacniacz rządzi. Czyli zacznijmy sobie od kanału pierwszego brzmienia czystego. To jest absolutnie... Co też warto podkreślić, ja teraz włączyłem chorus używając efektów w Tonexie, natomiast mamy do Was prośbę, nie piszcie do nas komentarzy, dlaczego Capture Jazz Chorusa nie ma chorusa. To jest bardzo proste, że tego typu algorytm, jakim jest Tonex bądź capturowanie w Cortexie,
nie umie jeszcze robić efektów modulacyjnych. Może kiedyś się nauczy, może kiedyś ktoś napisze coś takiego. Teraz jest to niemożliwe, więc nawet jakbyśmy się uparli, włączyli ten chorus, wyszedłby tylko i wyłącznie popsuty capture, tak naprawdę z zerową funkcjonalnością. Więc jeśli ktoś ma ochotę na chorusa, no to musi sobie dodać albo w postprodukcji, albo używając zewnętrznych efektów. No niestety nie da się. Ale Mimo, że wzmacniacz ma w nazwie Jazz Chorus. Więc my nikogo nie oszukujemy, to nie tak, po prostu nie da się, a jak ktoś nie wierzy, niech spróbuje zrobić. Jak się uda, to czekamy na da się. lekcję. Szybciej da się. zrobią jazz niż chorus. Nie da się też z prostego powodu. Chorus to jest efekt modulacyjny oparty o linie opóźniające. I to jest tylko, a capture to jest jedno zdjęcie z brzmienia w danym momencie. Dokładnie. Więc tej modulacji, tej przestrzenności nie da się po prostu zebrać. I to tyle, ale jak nawet z tym chorusem takim pierwszym z brzegu, czyli chorusem z Stonexa, to już Jest to kultowe brzmienie. ta piękna, szlachetna góra, bardzo ładny dół. Jeszcze jak w reklamach leków zawsze jest tam skonsultowaniu się z farmaceutą, to tutaj też takie napisy powinny przelecieć, że nie ma jazzu w zestawie. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, zobaczmy Bright, gdzie pewnie dodałeś trochę górki. Tutaj jest podobna sytuacja, tylko że akurat na gitarze Les Paul, która jest ciemniejsza, tamta pewnie lepiej się sprawdzi barwa ze Stratocasterem. Tutaj w przypadku Les Paula mamy humbuckery, więc na pewno to... Ja od razu zrobiłem tą barwę normal. I wszystko się zgadza, nie? Czyli użytkownicy i Les Pauli z humbuckerami, jak i użytkownicy Stratocasterów z singlami, Telecasterów i innych tego typu gitar znajdą na pewno takie brzmienia, które będą lepiej pasować do tego typu instrumentów, nie? Dobra, oddaję Dobra. i jedziemy dalej. To już nie będę łaził, będę trzymał. Teraz sobie włączymy z kanału drugiego, też barwę czystą. Też w opcji Bright, bo to Les Paul. Piękne. Trochę go wypełniło środkiem i nasyciło. Też bardzo włączę ładnie. chorus. Super. No, nie wiem, na czym dorosłe dzieci były nagrywane, ale Gdzieś słyszałem tą piosenkę. jesteśmy blisko. To jest to brzmienie. Kanał drugi, crunch, normal. No i też go lekko bierze, Ale nie? nie już w taki... Ładnie, taki kremowy ton. Zrobiłeś też ciekawostkę, że dodałeś Morning Glory na jeden capture. Tak, prawdopodobnie, żeby uzyskać tego typu efekt nasyconego brzmienia czystego Rolanda.
odcinek poleci w sierpniu, więc trzeba było zagrać sierpień zespołu Ptaki i to się idealnie skomponowało. Bardzo mi się podoba, ciężko oczywiście chwalić własną pracę i własne produkty, ale tak trochę jest, że jeżeli nie do końca odpowiadają Wam brzmienia wzmacniaczy lampowych czyste, chociaż no, są tutaj takie konstrukcje jak chociażby Matchless, czy Benson, które rewolucjonizują tego typu brzmienie, to kanonem brzmienia czystego wzmacniacza tranzystorowego jest Roland Jazz Chorus i to wszyscy, nawet najbardziej spoceni metalowcy używają i używali tego typu barw do grania przepięknych metalowych balladek. Dla zainteresowanych, nawet nie muszę mówić, dla niezainteresowanych tylko wspomnę, że chociażby czarny album Metaliki to wszystkie czyste barwy. Ale cały Limp Bizkit jest grany. Limp Bizkit i masa innych rockowych kapel. Jazz to w ogóle 70% wręcz, nie? Dobra, mamy coś jeszcze? Zobaczmy jeszcze jakiegoś Lowa, już bardzo czystą barwę. No tak, i to jest już barwa bardzo ładna. Trochę Bardzo kompresora ładna. włączyłem. Historia rock'n'rolla. Idealnie. Idealnie. Krzycho? No tak naprawdę wydaje mi się, że każdy musi odkrywać tą paczkę po swojemu. Zapraszamy bardzo gorąco do zakupu oraz do sprawdzania tych capture'ów poprzez naszą stronę Ton Partnerów IK Multimedia w aplikacji Tonex bądź na stronie Tonnetu. Tam można sobie posłuchać próbek z ich wirtualnym gitarzystą, albo wręcz, no niestety z szumami, no muszą być jakieś ograniczenia, ale można sobie za darmo wypróbować każdy ten capture, jeden ściągnąć za darmo bez problemu. No i oczywiście gorąco, tak jak wspomniałem, zapraszamy do zakupu albo przez Ton Partnerów, albo przez naszą stronę customguitartones.com. No bo brzmień jest dużo, brzmienia są bardzo fajne i na pewno można je spokojnie wykorzystać w bardzo wielu gatunkach muzyki. Do pięknych, czystych oraz dziwnych crunchy, które mają być takie nieoczywiste, ale wiele grunge'owych projektów opiera się na tranzystorowy przester, który na swój sposób jest dziwny, ale to jest fajne w tej dziwności właśnie. Ja tylko chciałem dodać, że osoby, które chcą zakupić pełną paczkę 16 profili Jazz Chorusa, oczywiście zapraszamy serdecznie, ale też można zakupić mniejsze paczki tego wzmacniacza, bo dla osób, które są zainteresowane na przykład tylko i wyłącznie brzmieniem typu clean, jest paczka 8 profili cleanów, jest również paczka 8 profili crunch oraz distortion, a dla osób, które chcą mieć mniejszy w ogóle zestaw brzmień, również oferujemy small pack Rolanda Jazz Chorus. No właśnie, czyli pohandlowaliśmy. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Przyjrzyjcie się tym brzmieniom, bo naprawdę warto. My teraz przygotowujemy się do pokazania Wam innej naszej cudownej kolekcji wzmacniacza Dumble w odsłonie Dumble Nation, czyli Amplified Nation. Przepiękny wzmacniacz. A Wy pozostańcie w obfitości, a my kłaniamy się nisko. Dziękujemy. Dziękuję.